Dzień dobry Państwu. Chciałem porozmawiać o ważnych tematach, które na pewno interesują teraz Białorusinów, ale nie tylko. Ważnym pytaniem jest, jaki jest geopolityczny wybór dla Białorusinów. Moim geopolitycznym wyborem jest niepodległe państwo Republika Białoruś, której obywatele sami określają drogę i sposoby rozwoju kraju, bez ingerencji obcych państw, bez zagrożenia dla suwerenności i niepodległości. Uważam za najwłaściwszą opcję dla Białorusi, w której będziemy mogli współdziałać na wzajemnie korzystnych warunkach zarówno z Zachodem, Unią Europejską, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, jak i ze Wschodem, Rosją i Chinami. Ale kierunek geopolityczny wyznaczają Białorusini, a nie politycy. To naród białoruski dokona wyboru co do przyszłości naszego kraju. Jednocześnie należy zauważyć, że polityka Kremla wobec narodu białoruskiego bezpośrednio wpływa na postrzeganie Rosji. Na przykład wiosną 2014 roku, według wyników sondażu socjologicznego Andrzeja Wardomackiego, około 65% Białorusinów popierało zjednoczenie Białorusi z Rosją. No, nie zjednoczenie, raczej związek, jako dwóch niepodległych państw. A tylko 18-20% było zwolennikami Unii Europejskiej. We wrześniu 2020 roku za Unią z Rosją opowiedziało się 51% Białorusinów, a za Unię Europejską 26%. Jednak już w listopadzie sytuacja uległa znaczącej zmianie. Za Unią z Rosją opowiedziało się 40%, a za Unią Europejską 33%. Teraz, biorąc pod uwagę działania Kremla, sytuacja diametralnie się zmieniła. W sondażu portalu medialnego Zerkalo 42% badanych wyrażało sympatię do Unii Europejskiej, a tylko 3% Białorusinów opowiadało się za sojuszem z Rosją. Tak, nie można tego nazwać w 100% obiektywnym badaniem socjologicznym, ale dobrze to pokazuje tendencję w społeczeństwie białoruskim. Łukaszenko jest liderem, kierownikiem czy wykonawcą, podwykonawcą. Swoją podmiotowość Łukaszenko utracił przez to, że absolutnie nie kontroluje ani terytorium państwa, ani działań sił zbrojnych na terytorium Białorusi. W tej chwili jest tylko pionkiem w wielkiej grze Kremla, korzystnym idiotą, którego właśnie wykorzystuje Kreml. W sierpniu 2020 roku naród białoruski dał jasno do zrozumienia Łukaszence, że nie jest już postrzegany jako prezydent kraju, bo głosował przeciwko niemu. Łukaszenko był wygwizdany na spotkaniu z robotnikami mińskiego zakładu MZKT. Od tego momentu reżim codziennie toczy społeczeństwo obywatelskie Białorusi w asfalt, aby zastraszyć absolutnie wszystkich. I to jest strategia, którą wybrał Łukaszenko. Nie walczyć za głosy, a walczyć przeciwko Białorusinom. Chociaż nie ma sensu już walczyć za głosy Białorusinów, bo na pewno oni już nigdy za niego nie zagłosują, na niego nie zagłosują. A teraz Łukaszenką pokaże nawet rosyjski propagandysta Solowiow, otwarcie śmiejąc się z jego absurdalnych wypowiedzi, na przykład o obietnicy Putina nadania mu stopnia pułkownika armii Rosji. Odnosi się wrażenie, że Łukaszenko całkowicie stracił już kontakt z rzeczywistością. Путин полковник обещал мне полковника присвоить. До сих пор не присвоил. Но полковника кого может присвоить Путин? Российская армия. Rozmowa między Solowiowem a dyktatorem w żaden sposób nie odpowiada poziomowi wywiadu z osobą, która sama myśli, że jest głową państwa, w cudzysłowie, chociaż piastuje to stanowisko tylko dzięki przemocy. Nikt już nie traktuje Łukaszenki poważnie. Prezydenci wszystkich sąsiednich krajów, z wyjątkiem Rosji i innych krajów, nazywają go tylko dyktator, były prezydent, obywatel Łukaszenka. Jak postępuje sprawa nieuznawania Łukaszenki na arenie międzynarodowej? Osobno chciałbym odnotować działania Stanów Zjednoczonych w ramach nacisku na reżim Łukaszenki. W szczególności rezolucją Senatu, ona była wydana kilka tygodni temu, w sprawie sytuacji politycznej na Białorusi. Ważne decyzje Senatu Stanów Zjednoczonych.
Stany Zjednoczone nadal odmawiają uznania Aleksandru Łukaszenki za legalnie wybranego przywódcę Białorusi. Potępiają ciągłe represje Łukaszenki wobec przedstawicieli ruchu demokratycznego. Wzywają do przeprowadzenia na Białorusi nowych wyborów prezydenckich i parlamentarnych w sposób wolny i uczciwy, zgodnie ze standardami OBWE. Nadal wzywają do natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych bez wstępnych warunków. Tych więźniów już jest na Białorusi ponad 1000 osób, chociaż mówimy o tysiącach. Potępiają przymusowe przekierowanie lotu Ryanair w celu aresztowania Romana Protasiewicza. Wspierają odwagę Białorusinów, którzy wypracowali nowatorskie sposoby protestu przeciwko autokracji Łukaszenki oraz wyrażają uznanie dla wysiłków diaspory białoruskiej w celu utrzymania uwagi międzynarodowej na pogarszającą się sytuację polityczną. Wzywają reżim Łukaszenki do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania migrantów oraz zaprzestania wysyłania ich na granicę Litwy, Łotwy i Polski. Podkreślają, że Stany Zjednoczone wspierają naród białoruski w dążeniu do zachowania suwerenności, wyboru własnego przywództwa i życia w wolności. Warto podkreślić, że w rezolucji Senatu jest absolutne nieuznanie prawa Łukaszenki zajmowania stanowiska prezydenta Białorusi. Warto również zwrócić uwagę na działania Stanów Zjednoczonych w kierunku ścigania karnego, czyli niedawne oskarżenie wobec przedstawicieli reżimu o porwanie samolotu Ryanair. Odpowiedni wniosek złożył prokurator Nowego Jorku. Chciałbym również zwrócić uwagę na odpowiedź ambasadora Stanów Zjednoczonych Julie Fisher na pytanie, jak Stany Zjednoczone zareagują na tak zwany referendum na Białorusi w sprawie zmian do konstytucji, który chce wprowadzić Łukaszenka. Według przedstawiciela Stanów Zjednoczonych stanowisko się nie zmienia. Bezprawny reżim nie może podejmować takich decyzji i wpływać na konstytucję ani w oczach Białorusinów, ani w oczach społeczności międzynarodowej. Referendum w żaden sposób nie pomoże Łukaszence przewrócić stronę, zapewniła dyplomatka amerykańska. Zależy nam na kontynuowaniu działań w kierunku międzynarodowego nacisku na reżim i osiągnięcia m.in. nieuznawania prawa Łukaszenki do przeprowadzenia tak zwanego referendum, nieuznania go za głowę państwa poprzez wszystkich naszych przyjaciół i postawienia oficjalnych zarzutów dyktatorowi w związku z popełnieniem przestępstw przeciwko człowieczeństwu, przeciwko narodowi białoruskiemu.